the battle to them. Siemano, gracze w Kingdoms. Tak jak obiecałem, nagrywamy drugi odcinek dotyczący wszystkich nowości, które się pojawiły w Dubaju, które już mamy jakiekolwiek już przecieki. I dzisiaj wrzucimy sobie temat garnizonu nowego, czyli garnizon, który może nie do końca, tak powiem, wzbudza jakieś tam duże, wiecie, wow, albo zainteresowanie, bo no dowódca Openfield piechoty wzbudził większe moje zainteresowanie. Tu tak ten garnizon nie robi to we mnie takie wow, jak to była Gorgo. Mówię szczerze, jak była Gorgo, to robiło naprawdę dla mnie ogień, nie? Jest niezły dowódca. A tutaj dostajemy pana, jak widzicie, Tukagawę, tak? Tukagawę. I też jest my damage. Czyli to wiadomo, będzie można łatwo sparować z Gorgo, ale o tym porozmawiamy sobie dalej, kiedy będziemy rozmawiać o parowaniu. Dowódca, jak zobaczycie na pierwsze talenty, tutaj mamy je po angielsku, potem przejdziemy zaraz do wersji polskiej. Jak sobie przejrzycie te pierwsze talenty, przepraszam, umiejętności, bo to się zawsze talenty z umiejętnościami, pierwsze umiejętności, no to ten dowódca wygląda nieźle, nie? Tym bardziej, że on tu ma do ściągania tych wszystkich takich efektów, jak poisony, spowolnienia i tak dalej. No i z jednej strony nie jest taki zły ten dowódca, nie? Z jednej strony nie jest taki zły, no ale porównamy to potem z Gorgo i zastanowimy się, czy to po prostu będzie miało sens jakiegoś takiego naprawdę mocnego inwestowania. Przypuszczam, że wiele ryby i tak tu pójdą i będzie naprawdę ten niezły dowódca, ale przejdźmy sobie może już tutaj do umiejętności, które mamy też przetłumaczone. Ogólnie tak, zadają obrażenia 2400, zmniejsza obronę o 10% na 3 sekundy. Jest to obrażenie oczywiście od smite damage. Współczynnik obrażeń potężnej tarczy, czyli to co mamy takiego defensywna się pojawia taka tarcza. No to jest 600. Faktem mogło być więcej, na przykład takie, nie wiem, 800, 1000. Myślę, że to też jakoś by inaczej ludzie odbierali. Więc tutaj jakby tak powiedzieć taka tarcza wtedy nakładana dodatkowa, defensywna. Czy to jest coś super? Zobaczymy, porównamy to z Gorgo. Tam druga umiejętność, za każdym razem, gdy chodzi o tego dowódcy, rozpoczynają ataki podstawowe lub kontrataki i jednostki piechoty mają 20% szans na uzyskanie 30% ataku na 3 sekundy. Czyli no typowo piechota i tutaj dodatkowy buff. Jednostki piechoty w swoim oddziale zyskują 10 prędkości marszu i 10 obrony. Prędkość marszu nie wiem, czy jest takie potrzebne, tak powiem szczerze, tutaj. Może, nie wiem, może jak w zmianach przy pasie, żeby szybko tam się gdzieś tam zmienić, bo nie wiem, gdzieś tam jakiś atak dostało i kiedy szło do pasa. Nie wiem akurat dlaczego tak bardzo szybko ataku tu jest wrzucona. Może po prostu chcieli, żeby garnizon szybciej się poruszał po prostu w openie. No ale bonus do ataku 30%, bonus do obrony piechoty 10%. Myślę, że to są statystyki ok. Chociaż myślę, że kolejne będą lepsze. Przejdźmy dalej. Jeśli ten dowódca jest dowódcą garnizonu, kiedykolwiek garnizon otrzyma buff, ma 50% szans na zdobycie absorbujące obrażenia Mighty Shield na 3 sekundy. I to jest 1200 właśnie teraz tej tarczy. I to jest czas nowienia 7 sekund. I teraz pytanie, jak ta tarcza sobie będzie radziła w bronieniu, jakby on był oczywiście pierwszym dowódcą, bo tu musi być wtedy pierwszym dowódcą. Na przykład wtedy byśmy wrzucili na przykład go jako pierwszego, a drugiego byśmy wrzucili na przykład Herę. Jest też taka opcja, nie? Lećmy dalej. Oblężenie Osaki, czyli kolejna umiejka. Za każdym razem, gdy chodzi o tego dowódcy, rozpoczyna atak podstawowy lub kontratak ma 15% szans 30, jeśli ma tarczę, czyli jeżeli ta tarcza z Gambita, lub też tam chyba tam absorbująca z pierwszej umiejętności, na zadanie obrażeń od uderzenia maksymalnie 3 oddziałom wroga w wachlarzu współczynnik 300. Czyli on nie to, że bije single target, a kiedy ma tarczę, to jeszcze uderzy w 3 targety o poziomie damage'u 300. Okej. Też jakiś fajny taki, powiedzmy, def kontrujący. Każdy dodatkowy cel zmniejsza obrażenia zadane każdemu celowi o 15%. No i to nie jest złe. Myślę, że to jest dobra opcja. No i oczywiście to jest też wszystko oparte na smite damage i tak dalej. I przejdźmy do kolejnej. Tu mamy już 5. umiejętność, czyli ta, powiedzmy, jakby najważniejsza chyba.
Jeśli ten dowódca jest dowódcą garnizonu, garnizon zadaje o 10% więcej obrażeń. Za każdym razem, gdy garnizon zadaje obrażenia do uderzenia, czyli od smite'u, ma 20% szans na oczyszczenie się z jednego efektu spowalnienia, zatrucia i wyczerpania. Czyli tak, tam mieliście właśnie tak, poisony były Hermana, między innymi 4 normalnych osłabień, jeśli efekt ma wiele kumulacji, oczyszcza cię z jednej kumulacji. Czyli jeżeli na taki Herman i nam to stakuje, no to on cię oczyszcza z jednej takiej kumulacji. No, zawsze jakieś, wiecie, no, coś tam, w Hermana to nie widziałem, żeby on to jakoś tak bardzo bił forty, flagi, no, może jak tam nieraz widziałem, ja tak nawet grałem Herman z YSG, żeby nastakować te dodatkowe staki, może to też jakiś ma sens. No i tak, jeżeli mamy tak, jeśli efekt ma wiele kumulacji, oczyszcza się o jedną kumulację, zyskuje jeden ładunek efektu Tosho na 10 sekund. Każdy ładunek zwiększa zdrowie jednostek piechoty garnizonu 5%. O! I takie ładunki chyba warto tam na tym dowódcy mieć. 5% każdy ładunek. I jednostek każdy ładunek. I ty piszą, do ile on się stakuje ten ładunek, tak? No, tak jakby wygląda, że on się, nie wiem, do czego się kumuluje, nie? Z jednej kumulacji, oczyszcza się z jednej kumulacji. No nie wiem. Może kumulać. Widzicie? Już cała godzina, że już zmęczony. Czy efekt Tosho można kumulować czy do 4 razy, czy 20%? Wtedy mamy zwiększoną zdrowie piechoty. A jego czas trwania resetuje się za każdym razem, gdy zyskuje kolejny ładunek. Okej, to niezłe. Czyli co? Mamy 20% wtedy, jeżeli się zregeneruje, resetuje. No, też umiejka jest dobra. Efekt trucizny wywołany przez umiejętność Tomyrisk, czyli kontratak, Massa Gate, a także przy umiejętności Prime Harmana Korzeń, Mandragory i Las Upadłych Orłów. Efekt wyczerpania jest wywołany przez umiejętność Arthastaza, Marui. Aha, okej, dobra, już wiem o co chodzi. Ten trzeci efekt od pana Chandraguapty Marauri. Ciężkie imię i nazwisko. I czwarty, ten efekt do normalnych osłabień zdarza się osłabienia, które zmieniają atak, obronę, zdrowie lub otrzymane leczenie od celu. Ok. To też jakby tak usuwa. Czy premia do obrażeń jest 10% i premia do zdrowia piechoty jest 5%. Ale wiadomo, im więcej ładunków, to chyba 20% można zwiększyć, tak? 5 razy 4, 20 będziemy mieli. No i powiedzcie mi, co sądzicie o tym dowódcy, nie? W komentarzach, bo powiem wam, ja jestem w szoku, nie? Ja jestem bardzo w szoku, jeżeli chodzi o tego dowódcę. Nie robi na mnie takiego wow jak ByQ, ale tu Kagawa nie jest złym dowódcą, nie? Broń Boże. To może być dowódca, który nie będzie tak metą, tak jak Gorgo się tak ale będzie jakimś dowódcą, który naprawdę będzie robił różnicę. Defensywnie on nie wygląda źle. Niektórzy mówią, że będzie ciężko, no ale popatrzmy sobie, kurde, tu mamy to i zobaczmy sobie tutaj piechotę i zobaczmy sobie jak ta Gorgo tutaj stoi. 2300 bije ze single i ona to chyba nie ma takiej opcji, że tam uderzy gdzieś jak dobrze pamiętam, tak tam te mają za 600, żeby potrafi założyć te targety. Premia do podstawowych obrażeń 6%, to 10% przepraszam, kontrataku 10%, redukcja obrażeń od umiejętności 20%. No i to było niezłe. Mamy 30% premia podstawowych obrażeń, 40% jeżeli ataku piechoty, premia PZ 30%, siły bronicia 300 i 30 premia podstawowych obrażeń. No i tu też mamy ten zmniejsza ataku maksimum 30 sekund. Powiem tak. Nie wiem, ja bym go dawał Gorgo, Tukawę bym wrzucił Gorgo jako drugą. Próbowałbym zagrać z nim, z Chao Yongiem jako na artefakcie. Też trzeba pamiętać o Herze, że może Tukagawa by sobie dawał radę z Herą na plecach, jak z leadershipem. Bardziej, że jak popatrzymy sobie tutaj na dowództwo i Heraklusza, no to te statystyki nie są jego złe, ale defensywnie też gość dobrze stoi, więc żeby on był tym drugim, tu są też te współczynnik obrażeń potężnej tarczy, tu jest 400, to chyba było 600 i 1200, więc to też powiązuje tych dwóch dowódców. Tutaj mam premię do obrony i ataku. Kurde. Ja nie wiem, czy ten nowy dowódca będzie w stanie wygryźć ten setup, który już od jakiegoś czasu znamy i lubimy, czyli Gorgo Heraklusz. Wiadomo, że jak gramy na
KVK, gdzie mamy artefakt, no to gdzieś tam wykorzystuje się tego Attila jako tego drugiego, prawda? Z artefaktem. No ale tutaj w tym momencie garnizon, który wyszedł, nie jest bardzo OP, może stać się bardzo dobry. Wszystko zależy w jakich będzie rękach i jak to będzie wyglądało też z KVK Techem. Ale już teraz mogę powiedzieć szczerze, bez ogródek, że jakoś tam ta trochę meta garnizonu się troszeczkę zmieni. Tylko pytanie w jakim stopniu. Dalej będzie hegemonia Gorgohery poza artefaktem, czyli KVK z artefaktami, czy jednak przyjdzie tu Kagawa i nagle trochę tą hierarchię zmieni, tak jak wam wspomniałem wcześniej, z Gorgo lub też Serakluszem, a na artefakcie może z Chameyongiem. No, kurde, w Lilicie wypuściłem naprawdę mega dwie opcje i ja ostatnio też mówiłem swoim widzom i wam, że ja się nastawiam na to, że my nie będziemy mogli, jakby tak powiedzieć, sobie tutaj polatać jakoś nie wiadomo jak mocno na tym garnizonie, że wam to przetestował, no ale już tutaj widzimy, że to jest naprawdę niezły dowódca i warto w niego inwestować. Ja bym jeszcze poczekał na jakieś konkretne dane, ale mi się zdaje, że już zbierać głowy z MG, garnizon liderzy z waszych królestw mogą już poprosić, bo będzie jakiś to dowódca, który jakąś tam różnicę będzie robił. I to przypuszczam, że to będzie właśnie z Gorgo albo z Serakluszem najbardziej. Że to będą takie dwa mocne pary, które można sobie tam stworzyć z tego, więc słuchajcie, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie. Mam nadzieję, że odcinek do garnizonu wam podszedł, tak samo jeżeli Openfield. Jeżeli macie jakieś tam pytania albo macie swoje przemyślenia co do nowych dowódców dwóch, piszcie w komentarzach, lajkujcie, subujcie, popychajcie dalej konto do przodu i nasze tutaj twórczość. I nie zapominajcie, że już niedługo będziemy już dawać więcej info na temat Boomfire Catering Vault 2 in Poland. Yeah! Trzymajcie się jeszcze raz. Hejo!